on nigdy nic nie chce. A mnie już głupio, rozumie pan? No Bo ja nie wiem, wiem, w jakim wiem. on celu to przynosi. Tak mówi pan, idę walizę. Może towarzyskim bardziej, czy coś. Cześć. Jak widać wcześniej pusto. A w sumie nie widać jeszcze. Dobra, wchodzę. Jak widać pustki trochę. W takiej cenie ten do szkiełka? On nowy 200 zł kosztuje. Ale to ile chce pan? Nie wiem, no tak. Bo ja się nie znam. Tak, ile pan chce dać, to tyle pan dawa i... Skąd pani go ma w ogóle, tak z ciekawości? I pan mnie taki przynosi. Taki w prezencie mnie przynosi ciągle coś, rozumie pan? Okej. Czy nie płaciła pani za niego? Nie. No, dobra. I dlatego ja nigdy nie wiem, bo on nigdy nic nie chce. A mnie już głupio, rozumie pan? No Bo ja nie wiem, wiem, w jakim wiem. on celu to przynosi. Tak mówi pan, idę walizę. Może towarzyskim bardziej, czy coś. I tamtym niedzielę mnie to przyniósł i walizkę taką czarną. Mało, ale... Nie, no ile by tak pani chciała za to? No szkiełka nie ma, wskazówka skrzywiona, trzeba będzie 30, Co? 30. 30 zł? Ile pan da się będzie? Znaczy no nie wiem, jeżeli pani chce, może ktoś inny kupi po prostu drożej, nie? Nie, ile pan da, bo to pierwsze kupię. No tak jak mówię, bo może ktoś więcej da. Nie, mnie nie chodzi o więcej, bo wie pan, jak ja mam to za darmo, to mogę sobie Aha, tego. dobra. Ile mam wydać? 20. Ten i ten, takie mówią, oglądali, że i ten wartościowy taki, że... No, to jest podróbka. Grał pan w kolotka? To lotka? No. Nie, nie grałem Nie? teraz. Grali cholera za 25 i znowu nikt nie wygrał. Czasami gram, no to puszczę może. 4 tylko jedynki, daj pan spokój. Jak wygram, to coś pani odpalę za ten, za namówienie. Dobrze, biorę. Sobie, 2. 5, 6, 7. Dobra, No, dziękuję. Niby Chińczyk, ale fajną bransoletkę ma, no i może będzie wakacyjny czy coś taki. Pan zobaczy taki mały Dobry. zegarczyk? Pozłacany? Sława. A to tak tyle co na przetop, tego prawie nikt nie kupuje, wie pani. Tych radzieckich. A pan by się pomylił. Właśnie lubią takie radzieckie. A szczególnie nakręcane. Znaczy męskie tak, ale nie damskie właśnie. Kopertak jest 30-40 zł za złoto, nie? No. Tak mniej więcej będzie. No. Ja wiem, że pan naprawia zegarki, dlatego pana zaprosiłam. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobry. A no może. To nie jest fajnie Fossil. Big time. Big time, no. Były takie z Matrixa. To te z Matrixem to po 1000 zł i więcej. No. Tego wezmę. Dobra. A coś dyszkę w dół? No daj. Dobra, fajnie. Już tam na jakiegoś browarka miał. Będziesz mi tu strzelał z taki? No, nie mam inaczej. Bankomaty niestety tak płacą. Niestety, bastety. Dobrze, że płacą, ale niestety, że w takich nominałach. Dziękuję. Tego Big Time'a byś sobie wziął, fajny jest. Nie, mam takie dwa. Tak? Tak, O, no. to farciarz. A widziałeś, to nie jest taka ciekawostka przyrodnicza. Ale to jest China.
To jest Chińczyk, nie? No tak, ale Ciekawy, nie? ciekawy. A ten? A to jest Casio Solar, ładowany solar. Tylko ja taki pasek sobie założyłem, no, bo ja no. lubię, wiesz, na szeroko. I to jest, zobacz, na dole masz napisane, że no, tak Bateria, ładuje no. po prostu baterię. A tam akumulator jest, czy bateria włożona? Akumulator. Na pewno? Mhm. Szkoda, że plastik. A w jakiej cenie? No myślałem o stówce, ale jak bierzesz 2, to ci za 5 dych dam. Muszę się pozbywać, bo na operację idę. Bezel jest na stałe. Nie, kręci się. Ja nawet nie próbowałem go. Kręci się, tylko zasyfiony, nie? Może tak być. Akumulator na pewno w środku. Nie, mam go długo i nie... Chce pan ten pasek? Bo ja nie potrzebuję tego paska. To mogę ściągnąć jak coś. Masz scyzory? Przygotowany. Trzeba. O, to za pasek się coś zwróci, nie? Nie, na pasek pójdzie jakiś inny, bo ja lubię, on jest szeroki ten pasek. To też Ja zegarki, tak. Kupuję, naprawiam. ja mam to samo człowieku, kurde. Ale wiesz jak mówią, co nas nie zabije, to nas znosi. Oby. To zdrówka życzę. Beczka, dzięki. To są stare te. Nie wierzę. 20 zł. W jakiej cenie? 60 zł. No jest druga giełda. Ale tu są wszędzie miejsca wolne. Dzisiaj niedziela, nie pomyliło mi się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyścisz? Czyścisz? No, co tam u Ciebie? A, spoczko. Dajesz radę? Daję. Trzeba dawać radę. Jeszcze się nie rozłożyłem taką uciekł. Dobra. O, cześć. Cześć, cześć. Wyrobiła mi się załamał. Co, znalazłeś coś? Nie przybył na razie jeszcze nie. W domu sobie baterię pobrałem, wiesz, patrzeć się, wiesz, Będziesz sprawdzał. no, czy to jest, wiesz, batę. Zobacz tam zegar. P52. W środku jakiś w tym pudełku. Tu? No, coś to jest w ogóle. Proszony o pilne podejście do samochodu. Kierowca szarej Toyoty RAV4 KR E67. Proszony o pilne podejście do samochodu. Dziękuję. Ale nie idę kupić specjalnie, tylko... To jest w ogóle nieużywane nowe, tylko gdzieś zginęła ta oska. Ale tego nie jest problem. Ile nie proponuje? 25 ostateczna cena. No piątka mam na wjazd. To ponad 100 No ale czasu On jest uszkodzony, bo się zapiekła koronka. Aha, Chodzić chodzi, no tylko że z przestawieniem godziny po prostu. no. Woda się dostała Pewnie tak. i zjadło, no. Tak. Fajny okaz do kolekcji, no ale niestety. Fajny, no. A coś tu panu doszło? Bo chyba tydzień temu też coś oglądałem, nie? A i w tym pudełku chyba nie bardzo. Tylko ten Aha, dobra. szpiekielka. Okej, to nie.
Za świeży trochę. Jakieś takie starsze to chętnie. Znaczy no na bransoletkę jakby. Ale właśnie nie za bardzo, nie? Bo złocone to ja nie ten, tylko jak właśnie stalowych szukam bardziej, nie? Stare, Kurde, stalowe. tak się zastanawiałem. Znam ten głos. Tak? Tak, witam. Oglądam pana film, Tak? fajnie pan No to prowadzi. dziękuję. Wiem, że złoconych nie. No właśnie. No nic, no to chyba dzisiaj... Ja to bardziej takie współczesne, no coś z ruskich, ale to bardziej na część. No. To mi się podoba, kupuję. To z każdej parafii, nie? No. Nie, kurwa, tak nie będzie. No, Trzeba muszę się sobie ograniczyć. obrać jakiś cel, No. no i pobiedy ze znakami Zodiaku, także 12 różnych. Nie mam żadnej. Nigdy nie brałem w sumie, ale też się rzadko trafiają, szczerze właśnie. mówiąc, No. no. Raz jakoś z gupa na Allegro wylicytowałem właśnie 2 sztuki sprawne, 1 uszkodzoną. No i tak się zaczęło. Okej. Nie no, trzeba, bo tak to człowiek Nie, się jak się nie ma po prostu w kierunku tego zbierania, to naprawdę można się w pewnym momencie zakopać. Tak, coś wiem o tym, no. Bo trochę mam tego. No chyba tak. No nic, to lecę dalej. Jasne. Fajna koszulka. Dzięki. Na razie. Tak? Ale w nowego, czy od Dragon Ball? Cały sezon zrobiliśmy pierwszy, superkę, no i teraz się zabieramy na GT. Ja właśnie szukałem dłuższy czas, tylko żeby był francuski i polski lektor. I znalazłem. Torrent.org. Ściągałem z tego wszystko. Ja właśnie nie chciałem ściągać, tylko chciałem sobie w przeglądarce znaleźć i znalazłem, to jest... nie wyleciało mi z głowy, ale jest taka stronka, gdzie tylko robią hosting, nie, że tam jakieś szmery, bajery, że pełno jest reklam z serialami, tylko mają hostingi właśnie filmów, no nie, i seriali i tego wszystkiego. Wiem. I znalazłem, bo tak to wszędzie przez Kanal Plus pousuwali. Na Dragon Ball Polska jakieś takie strony były, no to tego już nie ma nigdzie, nie? Już miałem do domu jechać po płyty, bo mam na DVD wszystkie zgrane, starych tych. Jeszcze to z telewizora nagrywane kiedyś tam, no to ten. Najlepszy jest motyw, bo te oryginały, co szły za naszych czasów pewnie na RTL 7, no nie? No. To było Chińczyk, Francuz i polski lektor. Tak. To było tak. Z ciekawości zarywał pan ostatnią lekcję, żeby zdążyć na Dragon Balla? Tak, musiałem biec. To witam w No. klubie. Dobra, Udanych łowiów. dziękuję, na razie. W jakiej cenie? Tu jest, on jest 65 zł, ale możemy ewentualnie coś tam jeszcze podyskutować. To jest fajne, bo to jest mistrz kierownicy ucieka, no nie? Ten Firebird. A te gierki w jakiej cenie? No to już są takie, wie pan co, egzemplarze, bo to są praktycznie nowe gry, ale z lat 90. Więc ta, no za 600 zł bym im sprzedał, no nie? Bo tam, Kurczę. no. Aha, elektronika to jest, tak? Tak. Aha, bo to są te wilki zając i to wszystko. No. Te jajka, co się łapało. No właśnie, tak Znaczy patrzę. mam w domu takie egzemplarze, które na pewno nie sprzedam, no nie? No tak, Tutaj warto tylko przywiozłem sobie zostawić. takie, wie pan, które mam dubelki i to mi zbywa, no nie i mogę się tego pozbyć, bo ja mam w domu, mam ośmiornicę, mam kucharza, mam różne, no nie? Skąd w takim stanie się No znajdują? mam takie dojście, Nieźle. ale to przez kolegę. No, powiem, mają że chłopaki, mają właśnie sobie- tak patrzyłem, myślałem, że to jakiś Chińczyk jest. Pan on ostatnio kupił, bo mi się chwalił w zeszłym tygodniu, kupił z 84 roku wilka, jeszcze tutaj z takim logo, i są te literki takie krzywe, no nie? Aha. To już kosztuje za 2,5 tysiąca, no do 800 zł Serio? w hotelu. No to Często jak słyszę, jakie rzeczy znajdują właśnie po jakimś tam czyszczeniu mieszkań, takich rzeczy, to takie... Ja kupiłem od jednej pani z Łodzi, kupiłem myszkę, no nie? To nie jest wilk, tylko myszka, No. która łapie jajeczka. Też taką nową, ale ona znowu uporządkowała garaż. Dziadek tym kiedyś handlował i wysypało się 10 gierek z szafki. Nowe. No Nowe to jeszcze takie w ogóle coś to... I to co mówię, ja nie mam od niej, ale mam podobne stany, no nie? No. No bo tutaj mam już tańsze troszkę, no nie? Bo to już jest używana gierka. No nie? O, właśnie te czerwone kojarzę, no. Tą za 400 to bym jeszcze puścił, bo ona ma tam jakieś ślady zużycia, jest działająca i tak dalej, nie była nigdzie rozkręcona, bo jest plomba oryginalna, no ale tutaj wie pan, ma jakieś tam defekty, no to tą bym ewentualnie mógł jeszcze za jakieś 400 wypuścić, no nie? Nie, To no. jeszcze mam taką bramkarza, no bo one nie mają Tyle opakowań. ja kojarzę właśnie tylko ten wielki zając. Nie, no to jest mnóstwo tego, tylko że zdobyć to już jest ciężko. Łapie piłeczki, no nie stoi w bramce i łapie. Potem też mógłbym ewentualnie, to jest w fajnym stanie, ta 450. Też no nie? ma wszystkie te stany, to przecież pierwszy raz chyba takie widzę na giełdzie. Tak, no to No to też... stoi, bo to mi się
To Dobre- wartość cały czas. Dobre nie? baterie włożyć, żeby się tylko nie wylały. No winniki tu wkładam, alkaliczne, także z tym się nic nie dzieje, no nie? Także przywiozłem tych parę sztuk, bo to mam dubelki, a resztę zostawiłem w domu. No nie? No. A te baterie to takie średnie, szczerze mówiąc, bo już mi się Winniki? kilka... Tak? Ja No. zawsze wkładam do nich. A lepiej Muratę albo Renatę. Aha. No, bo nawet jak je do zegarków wkładam, no to te od razu wyrzucam, nie? Do winnika się tak jakoś przekonałem, bo cały czas kupuję z winnika i... No tak jak mówię, no już mi się zdarzyło mi się, że nie raz, że były wylane, nie? A przy takiej wartości to lepiej ten. Dobra, lecę dalej, dzięki. Dzisiaj lipa, także uciekam. Ale na szczęście mam wam co pokazać. Zapraszam. Dziękuję, do widzenia. Trochę średnio spakowane, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Ach, pasek mamy. No powiem wam, że bardzo dobry stan, jakieś tam delikatne ryski, może nawet zadrapania delikatne, ale to wszystko. Także kozak. Tak, widzieliście dwie giełdy, albo może i trzy, bo wcisnąłem jakiś zoom czy coś i to wyglądało strasznie. Teraz idę po kolejną paczkę, a zaraz wam powiem, o co chodzi z tym zegarkiem w ogóle, bo tutaj jest też bardzo fajna historia, której wam jeszcze nie opowiedziałem. Jeżeli chodzi o ten zegarek, to ja nie miałem świadomości, co ja kupiłem w sumie trochę. Znaczy wiedziałem, że to jest Apollo 11 w ogóle, ale nawet przy otwieraniu go z paczki, przy wyciąganiu nie widziałem tego, co zauważyłem później. Kurczę, tu wszystko odbija, jak widzicie. Te wszystkie kropki, to od razu wam powiem, że te wszystkie kropki tutaj, one świecą w ciemności. Na sam koniec wam pokażę je, wrzucę filmik. Co do samego zegarka, to jest świetny. Naprawdę jest to jeden z fajniejszych zegarków, które sobie ostatnio kupiłem. Miałem go w ulubionych dość długo, nie sprzedawał się, nikt nie był za bardzo zainteresowany, zaoferowałem swoją ofertę. Została odrzucona, została zaoferowana trochę wyższa, ale też super cena, także wziąłem. Po zakupie okazało się, że jak przyjrzycie się tutaj ten sekundnik duży, on czasami łapie taką czkawkę. Może tak będzie widać lepiej. Ogólnie to szkło strasznie odbija, do tego tutaj jest fioletowo-czarno tarcza, czarno-fioletowa tarcza, więc ona bardzo odbija wszystkie refleksy. O, może tak, zobaczcie. Co jakiś czas ten sekundnik złapie taką czkawkę, że on inaczej się ruszy. Ja to wysłałem sprzedającemu, no bo kupiłem zegarek tak, taniej, ale miał być 100% sprawny. I to samo uważam przy każdym zakupie. Jeżeli coś jest nawet kupione taniej, a ma być sprawne, to ma być sprawne. No i napisałem do niego. On mnie oczywiście przeprosił, że może baterię wystarczy wymienić. Ja to zrobiłem oczywiście przed. Nic to nie dało. Zacząłem szukać, ile ten mechanizm kosztuje. Okazało się, że to jest jakieś 5 dych i wtedy zorientowałem się, że tutaj jest numer seryjny, numer limitacji. To nie jest numer modelu, tak jak wcześniej myślałem, że to jest Apollo 11, model 11, tylko jest to numer seryjny limitacji tego zegarka. Czyli mam zegarek Apollo 11, numer limitacji 11, co znacząco i tak jeszcze podnosi jego wartość. Więc już pomyślałem sobie, dobra, kupiłem go tak mega tanio, więc już napisałem sprzedającemu, że okej, nie ma problemu, wypłaciłem mu kasę, bo to jest zamrożona kasa przez pewien moment. Potwierdziłem mu, że wszystko w porządku i po prostu jak mnie zacznie to bardziej denerwować, to sobie ten mechanizm wymienię, ewentualnie może kiedyś go znajdę.
Ten zegarek jest naprawdę super. Jest to jeden z lepszych zakupów, jakie zrobiłem no, od dawna, naprawdę od dawna. Tak mi się bardzo podoba, że nawet patrzyłem inne modele i są aktualnie w sprzedaży. Nawet kilka kolorystyk mają na promocji, gdzie tam wychodzi około 1000 zł. Co mógłbym Wam doradzić, to kupcie sobie kwarcowy. Wydaje mi się, że nie ma tak dużej różnicy w płynności ruchu, ale jest on cieńszy, to raz. Dwa, ten dekiel wygląda lepiej tutaj niż ten przeszklony. Tam jest tak, no też jest orzeł, który jest wachnikiem, nie wygląda to dobrze. Miałem oba w ręce i powiem Wam, że ten jest o wiele lepiej. Ten mi się o wiele bardziej podoba po prostu. Do tego ten pasek ala taki strój kosmonauty. Tak, on jest zużyty, no bo to jest używany zegarek, dlatego też była taka cena, a nie inna. Ale sam zegarek jest naprawdę fajnie zachowany. Co więcej, teraz też idę po kolejny zegarek. Na sam koniec Wam jeszcze pokażę, jak on świetnie świeci. Widzicie, jak to wszystko paruje? No po prostu przed chwilą był grad, pewnie Wam o tym wspominałem. A jeszcze Wam pokażę, jak leży zegarek na jakichś 18-19 cm nadgarstku. Leży on świetnie. Naprawdę jest to duży zegarek, który leży naprawdę bardzo dobrze. Więc nawet osoby z mniejszymi nadgarstkami, dzięki temu, że tutaj jest look to look dość mały, czyli ta odległość między jednymi uszami a drugimi, on nie wystaje za obrys nadgarstka. Dzięki czemu naprawdę, jeżeli nosicie zegarki do 40, tak jak ja, no to ten tutaj się wpasowuje bardzo dobrze. Więc śmiało mogę polecić. Do tego zobaczcie ten kolor, jak się zmienia tej tarczy. Nie no, kozak. No i tak sobie siedzę, bo złapała mnie ulewa. Więc Wam pokażę jeszcze ten zegarek. Tak jak widzicie, tutaj są nanoszone kropki. To jest rysa? Nie, dobra, woda. Deszcz. Są nanoszone kropki. I te kropki świecą oczywiście, wszystkie świecą. Także naprawdę to jest bardzo fajne wykonanie. No jak widać, ma kilka rysek, ale na szczęście ich prawie nie widać. To PVD pewnie, powłoka PVD. Jest w naprawdę dobrym stanie. Naprawdę fajnie to zostało zachowane, więc kurczę, pewnie sobie kupię z ich firmy jeszcze jakiś zegarek, bo mają naprawdę dużo ciekawych modeli. W sumie, gdyby dawali lepsze mechanizmy, to było jeszcze lepiej. Nie ma źle, wiadomo, ale gdyby tutaj był jakiś taki fajny, cienki, automatyczny, albo chociaż nakręcany mechanizm, ewentualnie jakaś bardziej płynąca ta sekunda, to byłoby jeszcze lepiej. Pewnie zapytacie też o czytelność tego zegarka i powiem Wam, że jest spoko. Nie mam się do czego przyczepić. Na początku było ciężko się przystawić, bo trzeba pamiętać, na którą gwiazdę czy tam planetę spojrzeć, czyli na jaką wskazówkę, no ale później już spoko. I wśród znajomych ten zegarek też robi spore wrażenie, więc jak najbardziej polecam. A w rzeczywistości to szkiełko aż tak nie odbija, więc tutaj jest jeszcze efekt kamery. Jakby miał tutaj jakiś filtr, to pewnie byłoby to lepiej. No i co, no widzieliście dwie giełdy. Z tej jednej, gdzie wcisnąłem jakiś zoom czy coś, to udało mi się uratować, tyle mi się udało. Tyle było w miarę ciekawego, więc Wam rzuciłem. Idę robić kolejne giełdy. Ten numer naprawdę robi robotę. Tak, wiem, te śrubki wyglądają tragicznie, no ale już takie były przy zakupie. Nie poradzę, już nic na to. No i tak jak widzieliście, giełda słaba. Ten na początku wziąłem go w sumie tylko dla bransoletki. Raczej o niczym więcej tutaj nie myślałem, żeby go sobie zrobić. No bo tak, tutaj trzeba prostować wskazówkę sekundnika, ewentualnie kupić nową. Ta chyba też jest źle osadzona. No jak widzicie, nie ciągnie tej jednej wskazówki. Tu też nie widzę, chociaż może nie miała przeciwwagi, pewnie nie miała. Szkło jest rozwalone w taki sposób, że żeby to wyciągnąć, to będzie się trzeba trochę z tym pobawić i pomordować. Tutaj jeszcze było szkło wypukłe, jak widać, więc naprawa tego zegarka jest średnio opłacalna, chyba że
Ewentualnie zrobić sobie z niego zegarek taki do pracy, którego nie szkoda uszkodzić i tak dalej. Nawet fajnie ten bezel przeskakuje. Ogólnie szczerze mówiąc, no to tutaj ta wkładka też fajnie wygląda, mimo że to jest raczej jakiś plastik, bo widać, że ona jest taka matowa. I szczerze mówiąc, wykonanie tego zegarka nie jest złe. A ten zegarek można kupić za 100 ściągany z Chin, no nie? Więc nie znam się w tych cenach, ale nieraz widziałem gdzieś tam promocję na tą markę, więc gdyby kupić taki zegarek za naprawdę 100 zł, to powiem Wam, że no, chyba lepsza opcja niż Invicta, nie? Chyba wolałbym takiego kupić. No ale tak jak mówię, ja go sobie wziąłem na bransoletkę, bo tu jest bransoletka z pełnych ogniw. Jest też zapas. Niby jakieś logo jest, ale to można sobie ogarnąć. Czy go naprawiać? Chyba nie chce mi się go naprawiać. Zobaczę może. Jeszcze pomyślę. Ale to był cel bransoletka. No bo jeżeli to tak jest otwarte, no to wilgoć tam w środku też mogła już narobić jakiś szkód. A co tu jest? O, odkręci się. Jeszcze zobaczę, co jest w środku w sumie. A widzicie, jak on tak niby idzie płynnie, ale momentami się tak przywiesi, albo tak skoczy w jedną i dziwnie tak. Ok. Tu jest po prostu najzwyklejsza Miyota, więc ten mechanizm bym miał. Ale chyba nie chcę robić. Więc jeżeli mam mechanizm, to mam też wskazówki, nie? Chyba, żeby tu jeszcze tarczę wymienić. Nie, dobra. Nic z tym nie robię. Na razie nic z tym nie robię. To Casio. Wziąłem go, bo tutaj jest solar. Więc zobaczmy do środka, co to za mechanizm. Dobra, zobaczmy. No, taka bateria to tutaj nie powinna być. No, Seiko Epson mechanizm, więc jest w porządku. Dobra, zobaczmy, czy działa, czy dobrze założyłem. Dobrze założyłem. Trzeba by go wyczyścić, był tanio, więc wziąłem. Mechanizm solarny działa, a ten mechanizm solarny też występuje w innych zegarkach, więc w razie czego będzie można coś naprawić. No i jeszcze Festina, no nie? Festina. Ten pasek jest taki... Jeszcze nie trzeba go wymienić, ale już by się przydało może. Bo tutaj nic się nie kruszy, więc może po prostu odświeżenie tego paska plus nadanie mu koloru lub odświeżenie koloru wystarczy. Fajna Festina. Mimo tego, że tutaj jak widzicie jest pobijana, ale dość łatwo je można sobie poogarniać, bo ma tak naprawdę jeden bok, po wyciągnięciu koronki jest drugi bok, no i tutaj wystarczy tą górę przepolerować. Dość charakterystyczny model, pewnie nie jedna z osób go widziała, jest delikatnie wygięty i taka duża kostka, nie? No i co, no tak jak widzieliście, giełdy jakie są, takie są ostatnio. Tak wam złączyłem to, co miałem, żeby to jakoś tam wyglądało. Zaraz zobaczycie, jak ten wygląda po zgaszeniu światła. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie coś na dole, a niedługo zobaczycie, że coś będzie ciekawego. Także do następnego i cześć.